Nie wiem, czy wiesz, ale Donald Trump je głównie fast foody z McDonald's albo KFC. Nie pije alkoholu od czasu, gdy jego starszy brat zmarł z powodu choroby alkoholowej. Boi się też zarazków, dlatego rzadko podaje rękę na powitanie. A w szkole był jednym z najlepszych zawodników szkolnej drużyny bejsbolowej. No ale jak się je fast foody? Ale to tylko czubek góry lodowej, bo w tym odcinku chcę odpowiedzieć Ci na najważniejsze pytania związane z rozpoczynającą się właśnie prezydenturą Donalda Trumpa. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To jest triumfalny powrót do Białego Domu. Donald Trump jest nowym, 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. I dlatego w tych dniach Trump jest wszędzie. W telewizji, w internecie, w mediach społecznościowych i pewnie jeszcze w Twojej lodówce. Jeśli więc masz już dość i chcesz po prostu uporządkować wiedzę i poznać odpowiedzi na 5 najważniejszych pytań związanych z Trumpem, to ten odcinek jest dla Ciebie. Jest poniedziałek, 20 stycznia 2025 roku. Dzień zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Zacznijmy od początku. Kim jest Donald Trump? To biznesmen, gwiazda mediów, a w ostatnich latach także polityk. Ma 78 lat i przez całe życie był związany z Nowym Jorkiem. Jest właścicielem sieci hoteli, a wcześniej miał także kasyna, ale te zbankrutowały. Jak zarobił pierwszy milion? Wcale go nie zarobił, ale też go nie ukradł. Po prostu dostał od ojca. Także biznesmena związanego z deweloperką. Gdy Donald Trump miał 3 lata, zarabiał $200,000 rocznie dzięki temu, co przepisał mu ojciec. A gdy miał 8 lat, był już milionerem. Trump uwielbia też golfa, kobiety, niektóre z bardzo podejrzanych sfer. Występował też w amerykańskich programach telewizyjnych, bo telewizje kochają go przez lata i to ze wzajemnością. Kiedyś głosował na demokratów, ale w ostatnich latach nie tylko stał się republikaninem, ale tak zakręcił tysiącami członków partii, że jest ona teraz de facto jego partią. I teraz Trump jest dla wielu Amerykanów synonimem wartości chrześcijańskich i konserwatywnych. Za chwilę opowiem Ci, jak to się ma do jego zdradzania żony, czy też malwersacji finansowych. Słuchasz podcastu Świat. Trump jest człowiekiem, którego połowa Ameryki szczerze nienawidzi, ale druga połowa kocha go, a nawet uważa za Mesjasza. Zatem jak to było możliwe, że tak kontrowersyjny człowiek wygrał wybory, a na sztandarach miał m.in. ochronę rodziny czy przywracanie normalności? Najlepiej ujął to Mariusz Wolf, politolog i wykładowca amerykańskiego Berkeley College w Nowym Jorku. Przede wszystkim Donald Trump uchodzi za polityka, który jest w stanie poradzić sobie z gospodarką, która bardzo szybko upada. Republikanie wykorzystują stary klip wyborczy Ronalda Reagana sprzed 40 lat, gdzie Ronald Reagan zadaje bardzo proste pytanie. Czy żyje się tobie lepiej niż 4 lata temu? Czy bezrobocie jest niższe niż 4 lata temu? Czy raty kredytów są niższe niż 4 lata temu? Jeśli odpowiadasz na te pytania nie, to znaczy, że czas na zmianę rządu. I rzeczywiście przez 4 lata rządów Joe Bidena i Kamali Harris generalnie sytuacja gospodarcza w wielu domach, szczególnie właśnie takiej klasy średniej, niższej klasy średniej, wyraźnie się pogorszyła. I Donald Trump pewnie ma w oczach tych ludzi różne zalety, ale jedną z nich jest to, że na gospodarce się zna. To jest człowiek, który dorobił się potężnych pieniędzy, a zatem wie, jak poruszać się w systemie finansowym, zna go, w związku z tym jest w stanie go uleczyć. A poza tym ludzie pamiętają, że te reformy, które Trump wprowadzał podczas swojej poprzedniej kadencji,
przyniosły efekt. Pewnie nie do końca taki, jakiego się spodziewali. Tam oczywiście wydarzył się jeszcze COVID po drodze, ale generalnie on zapisał się bardzo dobrze w pamięci Amerykanów, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. Ale sprawy gospodarcze to jest tak naprawdę tylko czubek góry lodowej, można powiedzieć. Myślę sobie, że ludzie są zmęczeni, wyborcy Trumpa mam na myśli, są zmęczeni takim, to co oni nazywaliby dyktatem politycznej poprawności. Tak? To są sprawy związane od aborcji do praw osób transseksualnych. I tutaj właściwie każdej z tych spraw można by rozmawiać bardzo, bardzo długo. Generalnie Trump, no więc właśnie uważany jest za reprezentanta wartości konserwatywnych. I teraz takie bardzo ważne zastrzeżenie moim zdaniem, bo ludzie, którzy głosują na Trumpa, mają świadomość, że Donald Trump to nie jest jakiś wzór cnót wszelakich. Że to jest człowiek, który na pewno ma za uszami różnego rodzaju niemoralne historie, oprócz rozwodów i innych rzeczy, które pewnie gdzieś tam zostały, i romansów właśnie, które zostały po drodze wytknięte. Natomiast oni patrzą na Donalda Trumpa jako osobę, która jest pewnego rodzaju symbolem, reprezentantem tych wartości, które dla wielu Amerykanów są bardzo ważne. Kwestie rodzinne, kwestie religijne, nawet jeśli nie jest to przywiązane do jakichś systematycznych religii, ale do takiej religii kulturowej, powiedzmy, czy chrześcijaństwa kulturowego, które jednak w Stanach Zjednoczonych jest dosyć mocne, szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi. Także mimo tego jest to takie porównanie, które ja też lubię przytaczać. Patrzą na Trumpa jak na hydraulika, który ma przyjść i naprawić cieknącą rurę. To nie jest ważne. Nikogo nie interesuje, czy ten hydraulik ma 3 kochanki na boku, tylko jak tą rurę zrobi, tak? To o to chodzi. Może nie używa właściwego słownictwa. On ma po prostu naprawić cieknącą rurę. Mariusz Wolf, politolog i wykładowca amerykańskiego Berkeley College w Nowym Jorku, mówił, dlaczego Ameryka tak bardzo kocha Trumpa. A już za chwilę dowiesz się, co Trump zrobi w pierwszych dniach w Białym Domu i co będzie dalej z Elonem Muskiem. Pod tym odcinkiem zostaw lajka oraz swój komentarz i napisz nam, co ty myślisz o Donaldzie Trumpie. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Jakie będą pierwsze decyzje Donalda Trumpa? Ten odcinek oglądasz już zapewne po zaprzysiężeniu, czyli zapewne wiesz nieco więcej. Ale Trump już wcześniej zapowiedział to, co zrobi zaraz po przekroczeniu progu gabinetu owalnego. To masowa deportacja nielegalnych migrantów, choć to zapewne będzie rozłożone nieco w czasie. Ułaskawienie ludzi, którzy brali udział w szturmie na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Wyjście Stanów Zjednoczonych z porozumień klimatycznych. I zapewne procesy dla osób, które same go oskarżały lub skazywały, polityków, sędziów i prokuratorów. To Elon Musk, przez złośliwych nazywany wiceprezydentem USA. To najbogatszy człowiek na świecie, który w kampanię Trumpa wpompował $250 milionów. I człowiek, który już poczuł się politykiem do tego stopnia, że mówi Brytyjczykom czy Niemcom, na kogo mają głosować. W portalu X, którego jest właścicielem, Muska śledzi 213 milionów ludzi. A Musk otwarcie wspiera polityków skrajnej prawicy w Europie i zachowuje się tak, jakby chciał ustawić politykę całego świata. Musk jest jednym z najbliższych współpracowników Trumpa. Pytanie, czy przyjaźń dwóch ludzi o niewiarygodnym dużym ego przetrwa próbę czasu. W Polskim Radiu 24 mówił o tym Tomasz Smura z Fundacji Pułaskiego.
konflikt między Trumpem a Elonem Muskiem jest nieunikniony, tak? To gdzieś tam, tak mówiąc kolokwialnie, konflikt między dwoma samcami alfa, prawda, o przywództwo w stadzie, tak? Więc Donald Trump, to wiemy z jego pierwszej kadencji, że kiedy pojawiał się ktoś z silnym charakterem, kto gdzieś tam miał swoje zdanie i podważał jego opinię mniej lub bardziej formalnie, to kończyło się to zwykle wielką kłótnią i odejściem tej osoby. Tutaj możemy wymieniać, prawda, i sekretarzy obrony, prawda, i doradców do spraw bezpieczeństwa, nawet wiceprezydenta, prawda, koniec końców. Tutaj doszło do konfliktu między panami na tle tej tranzycji władzy po przegranych przez Trumpa wyborach, więc tutaj Elon Musk też jest gdzieś tam postacią, która jest szalenie medialna, która lubi się właśnie wypowiadać gdzieś tam stanowczo, ma swoje zdanie. I tutaj widzimy, że gdzieś tam pewne tarcia już się nawet pojawiają. Więc moim zdaniem ten konflikt między panami prędzej czy później się pojawi. Tak? Wydaje mi się, że będzie on nieunikniony. A teraz pytanie najważniejsze. Czy Trump zaprowadzi pokój na świecie? W Gazie od kilkunastu godzin obowiązuje już zawieszenie broni. Rozejm jest bardzo kruchy, a w każdej chwili Izrael bądź Hamas może ten rozejm złamać. Póki co jednak Trumpowi udało się zaprowadzić porządek. Jak? Oczywiście presją. Zapowiedział, że jeśli zakładnicy Hamasu nie wrócą do domów, to rozpęta w Gazie piekło. A jego wysłannik powiedział premierowi Izraela, że rozejm ma wejść w życie, zanim Trump wejdzie do Białego Domu. A co z Ukrainą? Tutaj będzie znacznie trudniej, bo Trump ma mocnego przeciwnika – Władimira Putina. To od rozmowy tych dwóch polityków będzie zależeć, co dalej stanie się na Ukrainie. Tomasz Smura z Fundacji Pułaskiego mówił w Polskim Radiu 24, że Trump i Putin zapewne szybko się spotkają, ale wynik rozmowy wcale nie jest pewny. Rozmowy podejrzewam, że podejmie, tak? Bo Trump zawsze zaznacza, że on nigdy nie wyklucza żadnej opcji, zawsze chce z każdym rozmawiać i jakby szukać jakiejś nici porozumienia. Więc myślę, że jakieś próby będą podjęte. Czy coś z tego wyniknie i coś się z tego uda? Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, tak? I mam wrażenie, że tutaj już obecna administracja też zdaje sobie z tego sprawę. Pomijam już te wątki kampanijne, prawda, które siłą rzeczy miały pewnego rodzaju uproszczenia, ale tutaj już jak wiemy, administracja Trumpa sygnalizuje, prawda, że podejmie jakieś zintensyfikowane działania. Pewnie to zajmie około pół roku, być może dłużej, prawda. Wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy, generał Kellogg, tak miał się udać w misję, prawda, jeszcze przed objęciem rządów przez administrację Trumpa. Ta wizyta została zatrzymana, ma się odbyć już po zaprzysiężeniu. To znaczy, że tutaj widać, że potrzeba więcej czasu na przygotowanie się. Stanowisko strony rosyjskiej nawet nie tyle, że idzie w kierunku jakiegoś złagodzenia, tylko ono jeszcze bardziej się zaostrzyło. I w tym momencie Rosjanie gdzieś tam trochę poczuli krew, tak? Na tej zasadzie, że Ukraińcy są już zmęczeni faktycznie. Jest administracja Trumpa, która będzie miała przez to, co też obiecywała, pewnie będzie jej trudniej zwiększać pomoc dla Ukrainy, ale tutaj zobaczymy. To Rosjanie grają teraz w wabank i chcą jakby ugrać wszystko. Ja mam wrażenie, że ta nadzieje na kompromis, które gdzieś tam się pojawiły pod koniec tego roku, one nam się odsuwają, tak? I to wynika z tego, że po prostu Rosjanie na ten moment poważnymi rozmowami pokojowymi nie są zainteresowani. A Ukraińcy oczywiście nie mogą się zgodzić na warunki, które przedstawia strona rosyjska. A co do Bliskiego Wschodu, do tego tematu wkrótce wrócimy. W następnym odcinku opowiem Ci, czy pokój w Gazie przetrwa, czy też Trump zaliczy spektakularną porażkę. Przypominam, że nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas i włącz powiadomienia, by jako pierwszy wiedzieć, że pojawił się nowy odcinek. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.